Hej, cześć wszystkim, to Marcin. Chciałem Wam pokazać wskaźnik, który ostatnio przygotowałem, a który pozwala kopiować obiekty narysowane na jednym z interwałów na okienka z innymi interwałami. Pokażę Wam, jak to działa. Na H4 będziemy sobie rysować obiekty, czyli na przykład wsparcie, opory, linie trendu i inne, a na interwałach M30 i M5 te obiekty będą automatycznie kopiowane. Czyli na H4 wrzucamy sobie wskaźniczek fxWhereReplicator, a na interwały M30, M5 wrzucimy sobie wskaźnik fxWhereReplicator_Reader. I w tym wskaźniku możemy ustawić, które typy obiektów mają być kopiowane. Obecnie wskaźnik obsługuje 6 różnych typów obiektów, czyli linie poziome, linie pionowe, linie trendu, prostokąty, poziome FIBO i tekst. Wrzucamy na jeden wykres i tak samo na M5. I teraz jak to działa? Wystarczy, że narysujemy na H4 jakikolwiek obiekt, na przykład poziom wsparcia. Dajmy na to w tym miejscu. Ten poziom został automatycznie skopiowany na inne wykresy. Tego nie widać tutaj na M5, bo on jest niżej. O, jak przesunąłem, to widać. Czyli możemy sobie porysować kolejne. Na przykład w tym miejscu jakiś istotny SR. W tym miejscu. Jak widzicie, od razu te obiekty kopiują się. Teraz, jeżeli sobie zmienimy jakieś właściwości, czyli na przykład kolor, grubość i typ takiej linii, to on automatycznie zmieni się też na innych wykresach. Jak ją przesuniemy, na innych wykresach linia się przesunie. Czyli w czasie rzeczywistym praktycznie wszystkie te obiekty będą duplikowane 1 do 1 na drugim wykresie. Jak sobie wrzucimy linię trendu, to ona się też narysuje na innych. Na przykład jedną tutaj, a drugą tutaj. Możemy kopiować FIBO. Narysujmy sobie FIBO tu od dołu. Jest skopiowana od razu. I możemy sobie narysować drugie FIBO od góry. I też się pojawiło. Możemy rysować prostokąty. Czyli na przykład tutaj mieliśmy jakąś reakcję ceny, możemy sobie to narysować i tak samo tutaj na M30 się pojawiło, na M5 nie widać, bo jest za daleko. To narysujmy sobie coś bliżej, na przykład tutaj. I widzimy, prostokąt pojawił się i tutaj, i tutaj. Można kopiować jeszcze linie pionowe. Można także kopiować tekst. Możemy sobie coś napisać na wykresie w tym miejscu na przykład. I ten napis pojawi się na pozostałych. Co ciekawe, ten wskaźnik jest w stanie także kopiować obiekty rysowane przez inne wskaźniki. Skasujmy sobie teraz to wszystko, co tutaj jest. Jak widzicie, od razu zostały też skasowane na pozostałych. I wrzućmy sobie wskaźniczek, który automatycznie rysuje wsparcia i opory. Jest takie strefki, jest taki darmowy wskaźniczek, nazywa się fxSRZones. Wrzucamy go na ten wykres. I zobaczcie, od razu wszystkie te strefy zostały skopiowane na pozostałe. Zobaczcie, ile jest tych obiektów. One się błyskawicznie kopiują. O, taka masa stref się skopiowała. Jak go usuwamy, kasujemy wszystkie strefy z pozostałych wykresów zniknęły. Tak samo jest inny wskaźnik, który się nazywa na przykład 2 subdem, który rysuje strefy, automatycznie strefy supply demand. Również działa z kopierem. Inny wskaźnik mojego autorstwa, czyli SDZoner. Także rysujemy sobie ręcznie jakąś strefkę i ona także się powiela na
pozostałe wykresy. Tak samo będzie działać ze wskaźnikiem Candle Fibo. Klikamy sobie na świeczce, poziomy z Candle Fibo nam się przerysowały, a klikamy sobie gdzie indziej. Mamy praktycznie reader do wszelkiego typu innych wskaźników, które rysują obiekty, które reader obsługuje. To tyle, co chciałem Wam pokazać. Jeśli jesteście zainteresowani tym wskaźnikiem, odwiedźcie naszą stronę fxware.pl. Do usłyszenia.